Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do zapoznania się z 3 polskimi grami wydanymi na ZX Spectrum. Zaczniemy od gry pana Mielczarka z 1985 roku pod tytułem Macao. Jak sama nazwa wskazuje, jest to elektroniczna wersja bardzo popularnej karcianej gry. W wersji na ZX Spectrum będziemy grać przeciwko 3 graczom sterowanym przez komputer. W tamtych czasach było to coś innowacyjnego i ciekawego, zwłaszcza gdy nie miało się w określonym czasie i miejscu znajomych chętnych do gry w Macao. Rozgrywka kończy się, gdy jeden z rozgrywających przekroczy barierę 1000 punktów. Wadą tej wersji jest to, że nie ma możliwości pogrania z kimś innym jak tylko z komputerowymi przeciwnikami. Kolejną grą, którą chciałbym wam przedstawić, będzie przygodowa gra tekstowa o nazwie 07 Zgłaś się. Niech was tytuł nie zmyli, bo z kultowym polskim serialem niewiele ma wspólnego poza właśnie tytułem oraz profesją wykonywaną przez głównego bohatera. Rok produkcji gry nie jest znany, a jeśli chodzi o autorstwo, to jedynie podczas ładowania gry pojawia się napis Kuba Rozpruwacz Presents. Powracając do fabuły, która brzmi ona następująco. Porucznik Topory przybywający na wczasach we WP Klawisz nad Zalewem Koronowskim w Borach Tucholskich przypadkowo natrafia na ślady opon BMW, po których rozpoznaje bezbłędnie, że w okolicy przebywa groźny aferzysta gospodarczy. Cień aferzysty zaćmiewa radość wypoczynku porucznika Topordemu. Wie on, że nikt nie wie, co właściwie knuje aferzysta, ale wie, że odnośnie organa są pewne, że mogłoby to przynieść niepowetowane straty. Porucznik Toporny stawia sobie ambitne cele. Po pierwsze, ująć aferzystę. Po drugie, ustalić, co właściwie zamierza popełnić. Ty jesteś porucznikiem Topornym. Działasz samotnie i nieoficjalnie. Czeka na ciebie wiele trudności i niebezpieczeństw. A przy tym musisz się spieszyć, bo każdy dzień zwłoki to strata 3 posiłków w FWP Klawisz, opłaconych z góry. Czy starcza ci odwagi, aby podjąć tą trudną grę? I tak przed naszymi oczami ukazuje się niesamowita kraina, gdzie pijany konserwator linii telefonicznych leży na ziemi obok swojego roweru, a w polu parkocze traktor. Gracz jako porucznik Toporny będzie zmuszony już na samym początku rozgrywki podejmować trudne decyzje, jak na przykład czy zabrać rower, czy nadużyć władzy rekwirując traktor, czy połączyć się z kimś w miasteczku przy pomocy słuchawki z tarczą zwisającej ze słupa, czy iść pieszo do miasteczka na skróty przez las, lub też poczekać na okazję. Zależnie od tego, co wybierzemy, będziemy świadkami następujących wydarzeń i miejscami konsekwencji z podjętych decyzji. Przykładowo po zabraniu roweru nie ujechałeś daleko. Rower nie ma hamulców i powietrza w przedniej oponie. Wpadłeś na drzewo, rozbijając rower i doznając obrażeń ogólnych. Następnie, jeżeli zdecydujemy się poczekać, to dogania cię otrzeźwiały konserwator i dokonuje znacznej zniewagi cielesnej na tobie za zawłaszczenie i zniszczenie roweru. Litościwy ksiądz odwozi cię syrenką do szpitala, gdzie pozostajesz na 2 tygodnie. Aferzysta znika bez śladu. W czasy WP Klawisz też diabli wzięli. Nie udało się, Toporny. Awansu nie dostaniecie. I tak oto będzie się prezentować rozgrywka w tej grze. Niestety plansz, jakie odwiedzimy, jest naprawdę niewiele, przez to możemy wszystkie możliwe opcje sprawdzić w czasie od około 30 do 50 minut. Jednakże niektóre sceny ze względu na swoje nieskomplikowane i proste rysunki oraz przedstawienie sytuacji mogą nam zapaść w pamięć, jak na przykład podglądanie z krzaków atrakcyjnej obywatelki przymierzającej kostium plażowy po to, by zaraz dostać w ucho od męża tej obywatelki. Lub też przeczytanie na drzwiach komendy milicji obywatelskiej notki, że jesteśmy w komendzie wojewódzkiej na szkoleniu na temat Zawsze Czujni. Czy też spotkanie z kioskiarką, której twarzy nie skomentuję. Dodatkowo w kiosku nabędziemy też przedmiot, dzięki któremu złapiemy aferzystę. Po nieco dłuższych poszukiwaniach i przeżyciu czasem nieprzyjemnych chwil w końcu napotykamy naszego głównego adwersarza, który w lesie majstruje coś przy aparacie.
Uwaga! Spoiler, spoiler, spoiler! Przedmiotem, dzięki któremu zdołamy pojmać aferzystę, jest plan Szczecina. Aferzysta widzi plan Szczecina i dochodzi do wniosku, że odkryłeś jego punkt przerzutowy w tym mieście. Załamany twoim geniuszem, rezygnuje z oporu władzy. Wpakujesz go do BMW i zawozisz wprost na naradę w komendzie wojewódzkiej milicji obywatelskiej. Po tym pojawia się ostatni napis końcowy. Wygrałeś! Dzięki twojej błyskotliwej inteligencji i właściwemu wyszkoleniu bezbłędnie wywnioskowałeś, że aferzysta napełnia butle turystyczne resztkami świeżego powietrza z pól i lasów twojej ludowej ojczyzny, aby sprzedawać je za twarde dewizy mieszkańcom miast zachodniej Europy, dławiącym się w oparach gnijącego kapitalizmu. Na dodatek czyni to ze szkodą dla skarbu państwa, bez cła i podatków. Za schwytanie aferzysty otrzymujesz awans na kapitana oraz dożywotnio bezpłatne coroczne wczasy we WB klawisz. I tym optymistycznym akcentem przejdźmy do ostatniej gry z naszego dzisiejszego zestawienia. Będzie to najprawdopodobniej pierwsza w historii polskich gier komputerowych gra oparta na serialu animowanym, a mianowicie na Kocie Filemonie, stworzonym przez Leszka Krecielewskiego oraz Alberta Kloskiewicza w roku 1986. Ciekawe, czym może być ta produkcja. Jak ja wyglądam, Bonifacy! Jak widzicie, gra Kot Filemon to kolejna wariacja na temat popularnego Snake'a. Tylko tutaj sterujemy głową Filemona i nic nam dodatkowo nie rośnie po zjedzeniu kaczek. Na zaliczenie poziomu mamy określony czas i jak będziemy z tym zadaniem zwlekać, to pojawią się dodatkowe kaczki w losowym miejscu na planszy. Gdy przez przypadek uderzymy w ścianę, to za karę będą przybywać kolejne kaczki i jednocześnie tracić będziemy czas. Za każdym kolejnym poziomem czasu tego będzie coraz mniej i do tego częściej będą się pojawiać te żółte ptaszyska. Aż na poziomie 7 bądź 8 nabiorą takiego tempa, że zaliczenie poziomu będzie wręcz niemożliwe. Ponieważ zanim zdołamy zebrać jedną kaczkę, to już kilka dodatkowych pojawi się na planszy i to zazwyczaj w dużych odstępach między sobą. Ciekawi mnie, czemu właściwie zdecydowano się na kaczki, skoro w serialu Filemon w ogóle ich nie atakował. Uważam, że powinny być to myszy, które Filemon nieraz zgonił. I to właściwie tyle mam do powiedzenia na temat tej gry. Filemon, może ty coś jeszcze powiesz? Ojej! Czy ja naprawdę tak wyglądam? Okej. A ty, Szczeniak? Bonifacy? No to w takim razie to wszystko. Na koniec tylko dodam od siebie, że brzydszej wersji Filemona to nigdzie indziej nie widział. Tajemnica. Prześcieradło chcą pożyczyć, gwiazdę chcą zrobić. Co przed chwilą chciałem powiedzieć. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał i do zobaczenia w kolejnym zestawieniu polskich gier komputerowych.